Witam brać kładową. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który nie jest przyjemny, ale jest bardzo ważny. Partnerem materiału jest sklep z akcesoriami i częściami do motocykli i kładów motor-land.pl. Chodzi o pożary kładów. I od razu chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, ten materiał nie powstał po to, żeby kogokolwiek straszyć, atakować albo żeby szukać winnych. Nie chodzi o robienie sensacji, nie chodzi, żeby powiedzieć ten pojazd jest zły, albo ta marka jest zła, albo ten użytkownik zrobił coś źle. Chodzi o coś znacznie ważniejszego. Chodzi o bezpieczeństwo. Quad to pojazd, który bardzo często pracuje w warunkach dużo trudniejszych niż samochód osobowych. Jeździ w błocie, piachu, w wodzie, kolejnach, po kamieniach, przez gałęzie, trawę, czasem z dużym obciążeniem, czasem przez długi czas na wysokich obrotach i przy niewielkiej prędkości. Czyli w warunkach, w których silnik, wydech, układ chłodzenia, pasek napędowy, przewody paliwowe, osłony i cała reszta podzespołów dostają naprawdę solidny wycisk. I właśnie dlatego quad wymaga większej świadomości użytkownika, bo to nie jest zwykły pojazd do spokojnego przemieszczania się z punktu A do punktu B. Quad często jest traktowany jak narzędzie do naprawdę ciężkiej pracy albo do ostrej jazdy terenowej, a skoro jest używany intensywniej, to musi być też intensywniej kontrolowany. Pożar pojazdu może zdarzyć się w różnych sytuacjach. Może zapalić się samochód, motocykl, maszyna rolnicza, pojazd budowlany. No i może zapalić się również quad, a przyczyny mogą być różne. Może dojść do wycieku paliwa, może poluzować się przewód, może uszkodzić się zbiornik, może obluzować się element wydechu, może gałąź dostać się do obudowy i uszkodzić przewody, może błoto, trawa albo inne zanieczyszczenia zatrzymać się w miejscu, gdzie temperatura jest bardzo wysoka. Ale jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Nieprawidłowe przeróbki. I to jest punkt, przy którym naprawdę warto się zatrzymać. W środowisku quadowym popularne są różne modyfikacje. Użytkownicy poprawiają pojazdy pod swoje potrzeby, zmieniają osprzęt, montują akcesoria, przerabiają układy dolotowe, wydechowe, chłodzenia, snorkle, osłony, relokacje i inne elementy. Sama modyfikacja nie musi być problemem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś zmienia konstrukcję pojazdu bez pełnego zrozumienia, jak ten pojazd został zaprojektowany. Jeżeli jakaś rura, kanał, osłona albo przewód są poprowadzone w konkretny sposób, to zwykle mają określone zadanie. Czasem doprowadzają powietrze, czasem odprowadzają ciepło, czasem chronią elementy przed temperaturą, czasem chłodzą okolice paska napędowego, czasem izolują elementy znajdujące się blisko układu wydechowego. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś zmienia przebieg takiego kanału albo przewodu. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać niewinnie. Rura była tu, teraz będzie trochę wyżej. Przecież nadal jest rura, nadal coś tam prowadzi, wszystko wygląda prawilnie i porządnie. Ale technicznie mogło właśnie dojść do bardzo poważnej zmiany. Jeżeli gorący element, np. część układu wydechowego, został fabrycznie odizolowany i jednocześnie chłodzony przepływem powietrza, a po przeróbce tego chłodzenia już nie ma, to sytuacja robi się niestety niebezpieczna, bo wydech w kładzie potrafi osiągnąć bardzo wysoką temperaturę. A jeśli ta temperatura zostanie zamknięta pod plastikowymi obudowami, pod kanapą, przy przewodach, przy wiązkach, przy elementach paliwowych albo przy materiałach, które nie powinny pracować w takim cieple, to ryzyko pożaru rośnie niestety bardzo szybko. To trochę tak, jakby w samochodzie ktoś przeprowadził bardzo gorący element wydechu w miejscu, gdzie nie ma wentylacji, blisko przewodów i tworzyw sztucznych, a potem długo męczył ten samochód w błocie na wysokich obrotach. To nie jest kwestia, czy coś się stanie. To jest kwestia temperatury, czasu i warunków. A w terenie te warunki potrafią być, moi drodzy, brutalne. Dlatego pierwszy i najważniejszy komunikat jest taki: nie róbcie przypadkowych przeróbek. Nie zmieniajcie przebiegu kanałów, przewodów i osłon i elementów układu chłodzenia bez zrozumienia, za co one odpowiadają. Nie zakładajcie, że skoro coś fizycznie pasuje, to znaczy, że jest bezpieczne. Nie zakładajcie, że skoro ktoś w internecie tak zrobił i u niego działa, to będzie działało też w każdych warunkach. Internet jest pełen porad, które wyglądają dobrze na zdjęciu, ale nie zawsze mają cokolwiek wspólnego z inżynierią, a quad
To nie jest półka z Ikei. Tutaj nie chodzi tylko o to, żeby po złożeniu nic nie zostało w pudełku. Tutaj chodzi o temperaturę, paliwo, powietrze, obciążenie i bezpieczeństwo rajdera. Jeżeli modyfikacja dotyczy układu paliwowego, układu wydechowego, chłodzenia, wentylacji, paska do lotu albo elementów znajdujących się pod obudowami, powinna być wykonana przez osobę, która naprawdę wie, co robi. A po takiej modyfikacji pojazd powinien zostać dokładnie sprawdzony. Nie tylko na postoju, również po jeździe, w temperaturze roboczej, po obciążeniu, w realnych warunkach, w jakich ten kład będzie używany. A wiadomo, że nikt lekko kładów nie traktuje. Drugi komunikat, gaśnica. W samochodzie gaśnica jest czymś oczywistym. Nikt nie mówi, po co mi gaśnica, przecież mój samochód się nie zapali. Po prostu ją mamy, bo tak trzeba i rozsądek podpowiada, że lepiej mieć ją pod ręką. W kładzie gaśnica również powinna być traktowana jak element podstawowego wyposażenia, zwłaszcza jeśli kład jeździ w terenie. Zapytasz pewnie dlaczego? Bo w terenie wydarzyć się może naprawdę dużo. Gałąź może wbić się między obudowy, może uszkodzić przewód paliwowy, może zerwać opaskę, może naruszyć przewód odpowietrzający, może dojść do wycieku paliwa na gorący element, może zebrać się sucha trawa przy wydechu, może poluzować się coś po mocnym uderzeniu i wtedy liczą się dosłownie sekundy. Mała, dobrze zamocowana gaśnica może zdecydować o tym, czy kończy się na stresie i uszkodzonym elemencie, czy niestety na całkowicie spalonym sprzęcie. A czasem nie chodzi tylko o pojazd. Kład może stać obok domu, garażu, lasu, przyczepy, innego kłada albo jakichkolwiek innych zabudowań gospodarczych. Ogień nie pyta, czy to był wyjazd rekreacyjny, praca w gospodarstwie, czy weekendowa zabawa. Dlatego gaśnica to nie jest przesada, to jest odpowiedzialność. Ale ważne jest też to, żeby ta gaśnica była dostępna. Nie gdzieś na dnie kufra, pod liną, pod kurtką, pod kanistrem i pod połową wyprawy. Ona ma być zamocowana tak, żeby można było po nią sięgnąć od razu. Trzeci komunikat, kontrola przed jazdą i po jeździe. Jeśli kład był używany w trudnym terenie, trzeba go obejrzeć. I nie mówię tu od razu o rozbieraniu połowy pojazdu po krótkiej przejażdżce. Mówię o podstawowej kontroli, która może zająć kilka minut, a może oszczędzić ogrom problemów. Sprawdź, czy nie czuć paliwa. Sprawdź, czy pod kładem nie ma wycieku. Sprawdź, czy nie kapie olej. Sprawdź, czy przy przewodach paliwowych nie ma wilgoci, śladów benzyny albo pęknięć. Zobacz, czy pod obudowami nie utkwiły gałęzie, trawa, liście, błoto albo inne elementy. Sprawdź, czy wydech nie jest poluzowany. Posłuchaj, czy po jeździe nie pojawiły się nowe metaliczne dźwięki, stuki albo jakieś syczenie. Zwróć uwagę, czy pojazd nie nagrzewa się nietypowo, czy nie śmierdzi plastikiem, spalenizną, paliwem albo olejem. To są proste rzeczy, ale właśnie proste rzeczy często decydują o bezpieczeństwie. Kład, który jeździ w trudnym terenie, pracuje w warunkach ponadstandardowych, ale jeżeli używamy pojazdu ponadstandardowo, musimy go też ponadstandardowo kontrolować. To zdanie warto zapamiętać. Jeśli używasz kłada ponad normę, kontroluj swojego kłada ponad normę. Czwarty komunikat kieruje bezpośrednio do dealerów i serwisów. Każdy pojazd przed wydaniem klientowi powinien być dokładnie sprawdzony, szczególnie układ paliwowy, układ kierowniczy i układ hamulcowy. Mocowania, przewody, opaski, zbiornik, wydech i wszystkie elementy, które pracują w wysokiej temperaturze. W masowej produkcji niestety mogą zdarzyć się pojedyncze błędy montażowe albo wady poszczególnych elementów. I właśnie dlatego kontrola przedsprzedażowa jest taka ważna. Dealer nie jest tylko miejscem, które przekazuje kluczyki. Dealer jest ostatnim punktem kontroli przed tym, jak pojazd trafi do użytkownika. I to jest właśnie duża odpowiedzialność. Z drugiej strony użytkownik również ma swoją rolę. Powinien przeczytać instrukcję obsługi, powinien znać podstawowe zasady eksploatacji, powinien wiedzieć, co wolno, czego nie wolno, co trzeba kontrolować i kiedy należy zgłosić się do serwisu. Bezpieczeństwo nie kończy się w momencie zakupu. Bezpieczeństwo zaczyna się w momencie zakupu. I jeszcze jedna rzecz. Nie chcemy zamiatać tego tematu pod dywan.
Bo jeżeli widzimy, że pewne przeróbki mogą być niebezpieczne, to naszym obowiązkiem jest o tym mówić. Nie po to, żeby kogoś zawstydzać. Po to, żeby ktoś nie stracił pojazdu. Po to, żeby ktoś nie spalił garażu. Po to, żeby nie doszło do pożaru w lesie. I po to, żeby nikt nie ucierpiał. W świecie pojazdów terenowych funkcjonuje takie powiedzenie, że kłady służą do upalania. I jasne, wszyscy wiemy, o co chodzi. Kład ma dawać frajdę, ma pracować, ma radzić sobie tam, gdzie inne pojazdy mają minkę smutnego pieska. Ale upalanie nie może oznaczać ignorowania zasad bezpieczeństwa. Frajdę można mieć z głową. Modyfikować też można z głową. Jeździć w terenie można z głową i kontrolować pojazd przed jazdą można z głową. Dobrze, podsumujmy sobie to w kilku punktach. Po pierwsze, nie wykonuj przypadkowych przeróbek, szczególnie w okolicy układu wydechowego, układu chłodzenia albo paliwowego, wentylacji czy elementów pod obudowami. Po drugie, pamiętaj, że zmiana przebiegu jednej rury albo kanału może zmienić temperaturę pracy całego fragmentu pojazdu. Po trzecie, woź ze sobą gaśnicę, dobrze zamocowaną i łatwo dostępną. Po czwarte, po jeździe w trudnym terenie obejrzyj pojazd, sprawdź wycieki, zapach paliwa, luźne elementy, gałęzie, trawę, błoto i stan przewodów. Po piąte, jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości, nie jedź dalej na zasadzie może jakoś będzie. W mechanice takie podejście często kończy się słowami a mogłem sprawdzić. I po szóste, traktuj kłada jak poważny pojazd terenowy, a nie jak zabawkę. Bo kład, moi drodzy, daje ogromną frajdę, ale wymaga też odpowiedzialności. Może teraz mała prozaiczna rzecz, ale jakże ważna. Pamiętajcie, jak tankujecie, to tankujemy do pierwszego odbicia, a nie pod korek. A dlaczego? To zaraz wytłumaczy nam kolega na serwisie. Tutaj mamy SFA 1000. Pokazujemy Wam Evaporative Emission Control System, czyli tak zwany zawór EVAP, pochłaniacz par paliwa. Tu jest filtr pochłaniacz par paliwa, a sam zawór jest z tej strony, go widać, tutaj znajduje się zawór. Dobrze. I powiedz, co się dzieje, jeżeli notorycznie przelewamy kłada tankując go? Jeżeli tankujemy kłada tak ponad normatywnie, czyli nie do pierwszego odbicia pistoletu, a do momentu, kiedy ten poziom paliwa sięga nam prawie tutaj, wypełniamy cały zbiornik paliwem, do tego filtra dostają się nie już opary paliwa, które on ma pochłaniać. W momencie, kiedy zbiornik się rozgrzewa, kład stygnie, on ma pochłaniać pary paliwa. On już nie pochłania par paliwa, on jest cały ten filtr tam na dole, który pokazywaliśmy, jest nasiąknięty paliwem, jak gąbka. W najlepszym wypadku uszkodzi nam się ten filtr, który będziemy musieli wymienić, i uszkodzi się ten zaworek, który dopuszcza te pary paliwa z powrotem do obiegu, do silnika, do układu ssącego. W najgorszym wypadku, jeżeli będziemy mieli zwarcie jakiekolwiek gdzieś w instalacji elektrycznej, rozgrzeje nam się regulator napięcia, który znajduje się tutaj z tyłu. Ten filtr po prostu zadziała jak gąbka nasiąknięta paliwem, więc nie trudno sobie wyobrazić, co się może stać. Więc pamiętać należy o tym, żeby tankować do pierwszego odbicia pistoletu i nie lać nigdy paliwa pod sam korek. Jeżeli ten materiał sprawi, że choć jedna osoba sprawdzi swoją przeróbkę, założy gaśnicę albo zauważy wyciek przed jazdą, to uważam, że warto było nagrać ten materiał. Bezpieczeństwo w terenie nie zaczyna się wtedy, kiedy coś się zapali i reagujemy. Bezpieczeństwo zaczyna się dużo wcześniej, w garażu, przed wyjazdem w teren. I trzeba pamiętać, żeby nie ignorować rzeczy, które w przyszłości mogą mieć niestety poważne konsekwencje. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Daj mi znać, co o tym sądzisz. Pozdro!